Był 15 listopada 1620 roku. Król Zygmunt III Waza szedł z Zamku Królewskiego do kolegiaty świętego Jana. Nie wiedział, że na ten moment od kilku dni czeka Michał Piekarski. Tak mógłbym zacząć tę historię, gdybym był Bogusławem Wołoszańskim, ale nie jestem, więc po prostu opowiem Wam historię zamachu na króla, historię tej niepozornej budowli, którą widzicie za moimi plecami, oraz historię powiedzenia pleść jak Piekarski na mękach. Chronologia jest taka. W 1610 roku w Paryżu zostaje zamordowany król Henryk IV Bourbon. Henryk IV Bourbon znany jest z powiedzenia Paryż wart jest mszy, co oznaczało, że dla władzy konieczne są poświęcenia, nawet te religijne, czyli generalnie jest to największa w historii pochwała politycznego cynizmu. Jego zabójcą jest François Ravaillac, który zostaje za te zbrodnie straszliwie ukarany i skazany na publiczną śmierć. Świadkiem tych wydarzeń jest Jakub Sobieski, ojciec naszego przyszłego króla Jana III. Dlaczego to jest ważne? Za chwilę zobaczymy. Rzecz druga, w Polsce co do zasady nie znano instytucji królobójstwa, właściwie nie chciano pamiętać królobójstwa, bo zdarzyły nam się takie dwa przypadki i oba w średniowieczu. Pierwszy z nich to książę, princeps Leszek Biały, to był czas rozbicia dzielnicowego i tak zwana krwawa łaźnia gąsawska. Dlaczego krwawa łaźnia? Otóż dlatego, że księcia próbowano zamordować właśnie w łaźni w Gąsawie. Nie udało się to, więc książę nieomal nagi uciekał na koniu, co namalował Matejko, a tam dosięgły go strzały zamachowców. Zresztą do dziś we wsi Marcinkowo jest pomnik upamiętniający to wydarzenie. Druga sytuacja to właściwie chwilę później Przemysł II, który zostaje także zamordowany. W każdym razie przez około 400 lat nie znano w Polsce królobójstwa, co przyczyniło się do tak zwanego mitu spokojnego snu króla. Chodziło o to, że król w Polsce po prostu jest bezpieczny i nikt nie śmie podnieść na niego ręki. Jest i Michał Piekarski, szlachcic pochodzący z bogatej rodziny. Niewiele o nim wiemy, poza tym, że prawdopodobnie w młodości doznał jakiegoś urazu głowy. Zapisano o nim: był zawsze dziwak, tetryk, melankolik i furiat wielki. Wiemy też, że zdarzały mu się przypadki szaleństwa. Ten przedtem bez żadnej przyczyny, jedno z samej furii jej i za poduszczeniem szatańskiem, kucharza, szwagra swego Płazy na Zamku Krakowskim zabił. Jest i król Zygmunt III Waza, który dla Michała Piekarskiego i jego majątku ustanawia kuratorów. I być może to, że ci kuratorzy zajmowali się majątkiem, jest tutaj klucz całej sprawy, ponieważ to oni podsycali w Piekarskim szaleństwo. W 1613 roku Piekarski jest na Sejmie i grozi królowi, ale tymi groźbami nikt się nie przejmuje. Natomiast w 1620 roku Piekarski znów jest na Sejmie i tu sytuacja się zagęszcza. Sytuacja się zagęszcza, bo 1620 rok to był rok tragedii narodowej. Mieliśmy wojnę z Turcją, mieliśmy ogromną klęskę pod Cecorą, gdzie zginął nasz największy, czy jeden z naszych największych dowódców, czyli hetman Żółkiewski. Hetman Żółkiewski, przypomnę, to był zwycięzca spod Kłuszyna, 1610 rok. Hetman Żółkiewski to był jedyny człowiek, który zdobył Moskwę na ponad 2 lata i chciał na moskiewskim tronie osadzić księcia Władysława, syna Zygmunta III Wazy. Ciekawostka jest taka, że Rosjanie do dziś obchodzą Dzień Jedności Narodowej, czyli dzień, w którym wyrzucili załogę Polaków z Kremla. Kolejna ciekawostka jest taka, że Jan III Sobieski był prawnukiem ze strony matki hetmana Żółkiewskiego i wiemy, że był wychowywany w kulcie swojego wielkiego przodka. 15 listopada 1620 roku miała odbyć się msza na rozpoczęcie Sejmu i król wraz z orszakiem szedł od strony zamku do kolegiaty świętego Jana. Jest ustalony szyk procesji, idą urzędnicy, posłowie, senatorowie. Przed królem idzie marszałek koronny z podniesioną laską, która symbolizuje obecność króla, a sam król pod ręce prowadzony jest przez 2 biskupów.
Wiemy, że królewicz Władysław zatrzymuje procesję, żeby przeczytać ogłoszenie na drzwiach kościoła, a w tym czasie król Zygmunt zdejmuje czapkę, aby porozmawiać ze stojącym obok biskupem. Wtedy Piekarski atakuje, używa czekana, uderza króla, czy próbuje uderzyć króla, ale główną siłę tego uderzenia przejmuje zdjęta przed chwilą czapka, król pada. Piekarski otrzymuje cios od marszałka koronnego laską marszałkowską, potem do akcji wkracza królewicz Władysław, który atakuje Piekarskiego. Piekarski upada, próbuje przebrnąć przez tłum, ucieka, ale zostaje schwytany przez anonimowego mnicha karmelitańskiego. Ciekawostka jest taka, że ten odcięty fragment skóry głowy, który odciął właśnie królewicz Władysław, był, a być może nawet do dziś jest, własnością Zamku Królewskiego w Warszawie. Kontaktowałem się z pracownikami naukowymi zamku, żeby to potwierdzić, ale nikt nie potrafił jednoznacznie powiedzieć, czy taka swoista relikwia nadal w zamku jest. W mieście wybuchła panika. Wspominałem, że mieliśmy napiętą sytuację w związku z wojną z Turcją, więc obawiano się ataku Tatarów. Co więcej, Włosi, którzy byli na miejscu tego zamachu, krzyknęli traditore, co znaczy zdrajca, a lud Warszawy usłyszał Tatarowie i zaczęły się zamieszki. Króla pospiesznie opatrzono i wstawiono go w okno Zamku Królewskiego, tak żeby mógł pokazać się ludowi, że żyje, a w kościołach nakazano odprawiać nabożeństwa dziękczynne i głosić kazania i homilie mówiące o tym, że król szczęśliwie uniknął zamachu i przeżył. Zamach odbił się szerokim echem za granicą. Tu mamy ilustrację z 1699 roku z niemieckiego dzieła, gdzie jest ta cała dynamiczna scena. Piekarski z czekanem, którego dopada asysta królewska, wyje pies, jest królewicz Władysław, a w tle król Zygmunt na fotelu. Zamachowca trzeba było osądzić. Sam król nie sprawował sądu, tylko wysłuchiwał wyroku. Co więcej, wiemy, że król przebaczył Piekarskiemu i nie chciał jego śmierci. Natomiast szlachta nie mogła sobie pozwolić, by został zburzony ten mit spokojnego snu króla, a więc wyrok mógł być tylko jeden. Ale zanim stracono Piekarskiego, poddano go torturom. I tutaj mamy źródło tego powiedzenia czy przysłowia pleść jak Piekarski na mękach, czyli po prostu pod wpływem tortur opowiadać bzdury, czy po prostu opowiadać bzdury w naszym dzisiejszym rozumieniu. Problem polega na tym, że Piekarski najprawdopodobniej wcale nie plótł bzdur, po prostu szlachta ułożyła to przysłowie po to, by przestrzec potencjalnych zamachowców przed kolejną próbą zamachu na króla i to jej się udało. Nie mieliśmy już więcej w historii Polski przykładów zamachu na króla, poza jednym drobnym wyjątkiem, a mianowicie chodzi o króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i konfederatów barskich, którzy najprawdopodobniej nie chcieli króla zabić, a tylko aresztować albo zmusić do abdykacji, ale to jest materiał na zupełnie inną historię. Treść wyroku co do tortur i samego procesu egzekucji to był plagiat. To był plagiat z wyroku z Paryża po zamachu na króla Henryka IV Bourbona. Pamiętacie, jak mówiłem na początku, że świadkiem tej egzekucji był Jakub Sobieski, ojciec naszego późniejszego króla. I on naszym szlachcicom podyktował, jak mają postąpić z zamachowcem piekarskim. Fragment wyroku z 27 listopada 1620 roku brzmiał: naprzód z miejsca więzienia, w którym zostaje, wyprowadzony będzie przez kata oraz jego oprawców i mając skrępowane ręce i nogi, wsadzony na wózek do tego sporządzony, po czym przywiązany tak zostanie, aby postać siedzącego zachowywał. Zasiądzie przy nim kat z oprawcami mającymi swe narzędzie, ogień siarczysty i rozżarzone węgle, i tak obwożony będzie przez rynek ulice miasta. W miejscach wyznaczonych obnażonego 4 rozpalonymi szczypcami oprawcy szarpać będą. Gdy na miejscu kary stanie, z wozu na rusztowanie umyślnie wystawione przeprowadzony zostanie. Tam mu kat, ów czekan żelazny, którym na najjaśniejszego króla jego miłości targnął się, do ręki pierwej włożony i z nim razem rękę bezbożną i świętokradzką nad płomieniem ognia siarczystego palić będzie. Dopiero gdy wpół dobrze przepalona będzie, mieczem odetnie, toż i z lewą ręką bez przypalania jednak uczyni. Po czym 4 końmi ciało na 4 części roztargane będzie,
a obrzydłe trupa ćwierci na proch na stosie drew spalone zostaną. Na koniec proch w działo nabity, wystrzał w powietrze rozproszy. Z tym wystrzałem trochę przesadzono, ponieważ ostatecznie do niego nie doszło, ale i tak co do zasady ten wyrok wykonano. Na tę okoliczność sprowadzono kata z Drohiczyna, a sam wyrok miał miejsce w tym miejscu, czyli na rynku Nowego Miasta w Warszawie. Co ciekawe, zachował się rachunek z tamtej egzekucji i śmierć Piekarskiego kosztowała 73 zł i 9 groszy. Co z tej całej historii zostało w Warszawie do dziś? Zostało przysłowie, którego okoliczności powstania staraliśmy się Wam tutaj przybliżyć, i został ten fragment murów czy budynku wzdłuż skrzydła kuchennego z Zamku Królewskiego do kolegiaty dzisiejszej katedry, który także przetrwał zawieruchę wojenną. Zresztą podobny był albo jest w Wilnie i został on zbudowany właśnie po to, by król mógł bezpiecznie przechodzić z zamku do kolegiaty, do kościoła świętego Jana bez obawy o swoje życie. Ale być może w Warszawie zostało coś jeszcze z tamtego okresu, chociaż to tylko moje domniemanie. Jeśli spojrzymy sobie na dzisiejszą katedrę i obok na kościół, który przy tej katedrze stoi, to jest kościół jezuitów. I ten kościół jezuitów powstawał w czasie, o którym my teraz rozmawiamy. I msze z udziałem króla zostały przeniesione tymczasowo z kolegiaty do kościoła jezuitów. Jeśli przyjrzymy się właściwie z każdego miejsca w Warszawie na te dwie budowle sakralne, to widzimy, że kościół jezuitów, a właściwie wieża kościoła jezuitów jest wyraźnie wyższa od katedry i tak było chyba od zawsze. Być może jezuici chcieli w ten sposób coś pokazać. Na końcu należą się podziękowania przede wszystkim panu Zbigniewowi Hundertowi z Zamku Królewskiego, z którym korespondowałem na temat tej całej historii. W opisie tego filmu znajdziecie też link do tekstu pana Piotra Lewandowskiego, który dużo głębiej opisuje tę całą historię. To by było tyle na dziś. Do następnej historii.